Witajcie! Znajduję się na dawnej stacji kolejowej Rybno-Kaszubskie, linii kolejowej numer 230. Dzisiejsza moja wycieczka jest kontynuacją wycieczki, którą dokonywałem podczas eksploracji linii kolejowej do Żarnowca. A ponieważ ta linia 230 rozpoczyna swój bieg w Wejherowie i tutaj do Rybna następowało wówczas rozgałęzienie linii. Ten mój materiał do Żarnowca już jest oczywiście tam opublikowany, można sobie obejrzeć, a ja będę kontynuował zwiedzanie w zasadzie od Rybna Kaszubskiego, bo nie ma sensu się cofać znowuż od Wejherowa, oglądać tego samego. Jest to dosyć też czasochłonne, gdzie już mam to zeksplorowane. W ramach przypomnienia może troszeczkę takiej malutkiej historii o tej linii kolejowej 230. I tak, w 1902 roku nastąpiło otwarcie linii na odcinku Wejherowo-Prusewo. W 1905 z Prusewa do Choczewa, a następnie otwarto odcinek w 1910 roku z Choczewa do Garczegorza. Tutaj jestem w Rybnie na jednym z peronów. Tam jest pozostałość tak jakby drugiego peronu, są słupy latarniowe. Tu jeszcze są słupy trakcyjne. Tu był chyba peron wyspowy, z tego co widzę. Ewentualnie droga dojazdowa. To mogła być droga dojazdowa, a perony znajdowały się tutaj, raczej tak. Czyli tak jakby to były dwa perony takie krawędziowe, można powiedzieć, a po środku był tor. O, tak, tutaj był jeden tor, to był drugi tor. Tutaj jest krawędź peronowa jedna, a tu krawędź peronowa druga. I tutaj pociągi właśnie miały swoją mijankę elektryczne. Dalej już biegła jako linia spalinowa do Garczegorza. Pogodę dzisiaj raczej mam taką słabszą. Troszeczkę mrzy deszcz. Może w ciągu dnia przestanie padać. To mi trochę ułatwi moją eksplorację. Tu widzimy podkłady kolejowe szyn. Tu w tym miejscu nie ma. A tam dalej w lewo, za krzakami gdzieś tam, w lewo odbijała w stronę Garczegorza, a prosto do Żarnowca. No cóż, to będzie trzeba teraz zmierzyć do miejsca, w którym powiedzmy zostało przerwane moje zwiedzanie i kontynuować dalej w stronę Garczegorza. Zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj nagrać. Sporo przystanków i stacji po drodze do odwiedzenia. Nie wiem, w jakim to stanie wszystko jest, czy bardzo mocno w krzakach, czy w ogóle coś się da zobaczyć. Wszystko się okaże. No i pogoda. Jak widać, już krople deszczu na obiektywie. Będę musiał przecierać. No nie tylko deszcz, ale też i z krzaków coś kapnie, prawda? Bo wszystko jest świeżo po deszczu, więc wszystko mokro. A ja specjalnie czekałem na tą zimowo-jesienną porę, kiedy już nie ma tych liści tej trawy. Będzie może uda się więcej zobaczyć. Coś odkryje ta roślinność jeszcze dodatkowo. No i zawsze to troszeczkę łatwiej. Chociaż pogoda bywa nie lepsza. Może być chłodno, mokro, ale za to więcej da się zobaczyć. Tam jest kierunek Garczegorze. Prosto jakbyśmy szli, bo tu nie widać, drzewa są, ale gdyby tak spojrzeć, to prosto jest do Żarnowca, a w lewo w stronę właśnie Garczegorza. Opuszczamy Rybno i jedziemy do następnej stacji. Albo do odgałęziania jeszcze linii. O.
Jestem już za Rybnem. Na odgałęzieniu właśnie do linii do Garczegorza. Tam gdzieś jest stacja Rybno, a linia do Żarnowca przebiegała mniej więcej tamtędy. A linia do Garczegorza tutaj przekraczała przez ulicę i następny przystanek jest Słuszewo, do której będę zmierzał. Dotarłem już do Słuszewa. Linia kolejowa wychodziła z takiego lasku, takim łukiem i wjeżdżała tu, nawet są jeszcze szyny. O, i krawędź peronowa. I to był przystanek osobowy. Z tego co tu ja się zdążyłem zobaczyć, są szyny, są słupy latarniowe i no, krawędź peronowa chyba jest kawałeczek dalej, tu gdzie te sosny rosną. Ja idę taką drogą jakby dojazdową. Tak, tu jest krawędź peronowa. Jest. Mamy krawędź peronową w Słuszewie na przystanku osobowym. Tam jest kierunek Garczegorze. Ciekawe, ile dzisiaj mi się uda dojechać, bo naprawdę jest tutaj masa tych postojów. Czyli zrobię tylko do Choczewa, a później kontynuację. To się wszystko okaże w trakcie. I dzisiaj Słuszewo tak wygląda. Żeby nie przeciągać, to następna stacja będzie dawna stacja Kostkowo. I tam teraz będę się udawał. Tam linia kolejowa wchodzi w jakiś lasek. I tam jest kierunek Garczegorze. Dotarłem do Kostkowa i powiem szczerze, że jestem pod mega wrażeniem. Idziemy na stację. Tu widzimy drogę dojazdową z rampą ładowczą. Ja na razie tak od tyłu pokażę wszystko, bo potem wejdziemy dalej. Krawędź peronowa, jeden peron wyspowy. Tam jest peron krawędziowy. 3 tory, mijaneczka. Super. Eksplorujemy. No, trzeba na takie niespodzianki tutaj uważać, widzę. Oj, tu jest naprawdę ciekawie. Idę tędy, mniej krzaków. Zobaczymy, co tam dalej widać. Idę teraz w stronę tak jakby Wejherowa. Peronikiem. Jakieś pozostałości po słupie teletechnicznym. Tutaj rury. Może to była tablica informacyjna o stacji. Albo jakaś latarnia. Ciekawe. Tam jest kierunek Garczegorze. Tu cały czas kierunek Wejherowo. Najsmaczniejsze zostawię na koniec. Najpierw troszeczkę pozwiedzamy. No, tak jak przypuszczałem, wjazd na rampę. Jest tutaj taka rampa jakaś doczołowa. A skoro z tamtej strony była studnia po żurawie wodnym, to może i z tej strony też będzie. Jest rampa, ale spora ta stacyjka nawet. Aha, taka malutka rampeczka. Dosłownie na jeden wagon. I tutaj wchodzi w las. Tu się szyny ucinają. Gdzieś tu musiał być rozjazd. Tam gdzieś kiedyś był semafor wjazdowy. Tak trochę się łudzę, ale wątpię, żeby przetrwał. Chociaż kto go wie, trzeba zerknąć. Nie ma co. A tu się też szyny już urywają. O, to raczej z semafora nie uświadczę. Może co najwyżej fundament jakiś. Tu już szyn nie ma. Tak na dobrą sprawę dałoby radę nawet jakimś dobrym samochodem terenowym przejechać się tędy po nasypie. Szyn nie ma, podkładów nie ma. Chociaż nie, jakieś podkłady drewniane jeszcze są. Podkładziki są. Tu mamy, co to jest? A pozostałości po słupie teletechnicznym.
No i takie fajne tereny. Jakąś mamy rzeczkę, podmokły terenik, strumyk czy coś. No podoba mi się. Tu chyba nawet jest jakiś słupek kilometrowy. Idziemy. Ale czad. Zarośnięty mchem. A on jest żłobiony. Nie malowany. Nie da się wyczuć nic. Malowany. Gdzieś tu musiał być semafor wjazdowy. Coś pięknego. Tu widok w stronę Garczegorza. Już wróciłem w stronę peronów. Nawet jakieś płyty peronowe są. Płyty chodnikowe. Idę teraz w stronę tak jakby Garczegorza. W stronę dworca. Tylko trzeba się przebić przez ten lasek. Jedna z nielicznych latarni. O, to już wiem co to za rury. Tego typu latarnie były. Dobra, zaliczamy dalej. Idziemy w stronę dworca. Tak jakby w stronę patrząc Garczegorza. No jest i budynek właśnie wspaniały, to na mnie wrażenie zrobił. Kiedyś to była nastawnia. No, słaba pogoda. Do środka nie ma co chyba zaglądać, bo komuś do okna jest i napis Kostkowo. Tu mamy wykolejnicę. Jest rozjazd. Super to się prezentuje. Stare budownictwo. Tu jest kierunek Garczegorze. I znowu w taki lasek. No dobra, trzeba jechać dalej. Następne będzie Lisewo Kaszubskie. Opuściłem już Kostkowo i udaję się w stronę przystanku osobowego Lisewo Kaszubskie. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Zobaczymy czy dotrę. W każdym razie będę szukał i znalazłem się tu, chciałem jeszcze dopowiedzieć, ale fajny wiadukt, wow. Dobra, muszę tam wjechać mimo wszystko. W każdym razie pojawiłem się tu kilkanaście dni później, bo pogoda znowu zaczął padać deszcz. No i kontynuuję teraz dalej, kilka dni później. Dobra, muszę gdzieś... Jesteś na miejscu. Tak, jestem na przyjeździe, już tam jadę do tego wiaduktu, nie wiem gdzie zaparkować. No to jestem za Kostkowem, dalej szukam przystanku osobowego Lisewo Kaszubskie. Tam jakby spojrzeć, tam jest kierunek Garczegorze. Ale właśnie jadąc tutaj autkiem, to mnie zaciekawił ten taki fajny wiadukcik. Albo mostek, nie wiem. O, są szyny jeszcze, są, to dobrze. Są szyny, tylko mega zarośnięte. Także idę w stronę tego wiadukciku, zobaczyć szybko i w stronę tego Lisewa Kaszubskiego. Nie mogę go zlokalizować, to jest taki problem. Niewielki. Zobaczymy czy na niego trafię. Nie wiadukcik, a mostek. Taki malutki mosteczek fajny. Nad tym czymś. No bajer. Bajer. Zobaczymy jak od dołu to wygląda. I jadę dalej. Spróbujemy dzisiaj do Garczegorza dojechać, ale w ratach nagrywam dzisiaj. To mostek czadowy, taki malutki. Malutki, wysoki, fajny. No i kamień. Nad takim czymś. Ale czad. O, już ptaszki słychać, wiosna się zbliża. Super. Konstrukcja nitowana. Elegancko. No jak już mówiłem wcześniej, że
w ratach nagrywam. Musiałem przerwać kostkowo, przerwałem i ze względu na pogodę i jestem tu, byłem w styczniu, jestem w lutym. Na początku lutego 2025. Bajer. Tu jeszcze mamy słupek kilometrowy, ale nieczytelny. Tu zaraz za tym mostkiem, tam gdzie takie barierki zrobione tu przez tutejszych, gdzie ten mostek jest. Tu widok jest w stronę Wejherowa albo Rybna, a tu w stronę Garczegorza. Ja jadę dalej szukać przystanku osobowego Lisewo Kaszubskie. No na mapie tego zlokalizować nie mogę, ciężko jest, ale coś pokombinuję. Jeszcze po drodze spotkałem pozostałości i natrafiłem na pozostałości słupu teletechnicznego typ A. O. Na pewno kolejowy, z zaznaczeniem, w którym kierunku znajduje się najbliższa słuchawka, żeby nawiązać łączność z dyżurnym ruchu. Także takie rarytasy jeszcze po drodze są. Jakby się szło pieszo, to pewnie więcej bym zobaczył. Ale ja dzisiaj autkiem podróżuję i będę tak kontynuował. Idę dalej. Kierunek Lisewo Kaszubskie. Dotarłem do miejscowości Lisewo. Tu mamy kolejny ciekawy przykład przepustu. Dosyć nietypowy, dosyć wąski. Z takim się jeszcze nie spotkałem. W każdym razie będę szukał dalej tego peronu. Nie wiem, czy mi się uda go znaleźć. Jak patrzę, to jest kierunek Wejherowo. Może to jest i tutaj nawet, bo tu jest taka droga. Kierunek Wejherowo, to jest kierunek Garczegorze. Tu jest kierunek Wejherowo. No i tak instynktownie sobie tu podjechałem. Zobaczymy, czy jakieś ślady tu są tego peronu dawnego. O, droga brukowana. Kto wie, może tu był przystanek ten osobowy. Lisewo Kaszubskie. Tu już torów nie ma, tu się urywają szyny. Są braki, tu mamy jakąś góreczkę. O, tutaj znowu szyny są. Wszystko wskazuje na to, że trafiłem. Jest i krawędź peronowa, ale super. Wow. Jest peronik. Czyli kostka brukowa, wjazd na drogę, na przystanek i mamy peron. Op. O, jest krawędź peronowa. Udało mi się. Super. Mamy przystanek osobowy. Lisewo Kaszubskie. Raczej jego pozostałości. Jest krawędź peronowa. To już jest... No, to już jest dowód, że trafiłem dobrze. Na środku niczego. Jedziemy dalej. Dojechałem do Gniewina i jestem już w zasadzie na stacji. Te słupy latarniowe mnie pokierowały, że to jest tu, tam jest droga główna. A tu już mamy rozjazdy. Więc jestem na terenie stacji w Gniewinie. Zarośnięte jak nie wiem. Czy coś tu się jeszcze zachowało takiego stacyjnego, zaraz zobaczymy. Na razie same krzaki i innej roślinności. Eksploracja. Jest jakaś krawędź peronowa. Super. Mamy krawędź. Jest krawędź. Tu była jakaś mijanka. I nic tutaj ciekawego na razie nie widzę. Jeszcze się przejdę dalej. Tu jakieś wiaty kiedyś były. Gdzieś tam na zdjęciach widziałem. Czy one przetrwały, tego jeszcze nie wiem. Zaraz wszystko zweryfikujemy. Ale jest krawędź peronowa. Mnóstwo śmieci. Krótka mijaneczka, bo tu już się tory schodzą z powrotem. Także żadnych wiat już nie ma. Ale chociaż ta krawędź peronowa została.
Tam jest kierunek Garczegorze. Tu widok w stronę Wejherowa albo Rybna. No dobra, tu chyba nic tu po mnie. O, jeszcze są słupy latarniowe. Przynajmniej ten jeden. Tam jeszcze widziałem gdzieś, a jest drugi też. W tych krzakach. Coś tu na słupku widać. Tak jakby 25-300. To od Wejherowa kilometraż. No dobra. To kierunek Strzebielinko-Lęborskie, przystanek osobowy. Zobaczymy, czy mi się uda to namierzyć. Dotarłem do Strzebielinka. No, ciekawe, czy to jest gdzieś tu, czy też nie. Teraz trzeba będzie poszukać, gdzie był kiedyś przystanek osobowy. Tu widzę jakieś ślady drogi. Może gdzieś w tamtą stronę. Ale niekoniecznie, bo jeszcze trzeba zobaczyć, jak to w drugą stronę wygląda. Z tym, że no bujno zarosło. Tutaj cokolwiek coś znaleźć, to będzie ciężka sprawa. Muszę się zastanowić. Tu jest Strzebielinko wieś. Czy w tą stronę, czy w tą. Tu jest kierunek Wejherowo. Jak spojrzymy. Tu kierunek Garczegorze. Muszę się zastanowić. Pokusił mnie ten szpaler tych drzew tutaj po prawej stronie. Jakieś świerki, chojny, czy co to jest. Idę w tą stronę. Zobaczymy. Obszedłem tamtą stronę i no niby droga jest. Wszystko by się zgadzało, ale śladów nie widzę. Spróbuję tu jeszcze coś powęszyć w tych krzakach. Ale wiem, że gdzieś tu przy tym skrzyżowaniu właśnie znajdował się przystanek osobowy. Jestem blisko, ale nie wiem gdzie. No, kto wie, czy to nie tu jednak po drugiej stronie, w tych krzakach. Być może tu się znajduje właśnie na dawnym przystanku osobowym. Żadnych tu słupów latarniowych nie ma, które by mi ułatwiły życie, ale tam się już nie przebije. Tu jest też taka równia świadcząca, może tu kiedyś była nawet krawędź peronowa. No trudno powiedzieć, prawdopodobnie to było tutaj. Nie mam jak co dalej tam wchodzić. Naprawdę jest ciężko się przebić przez te krzaki. No nic. Ale mniej więcej lokalizacja jest prawidłowa. O, ale są jakieś cechy. Cechy mamy. 1963 albo 9, nie, raczej 3. Typrzyny S42. O, to już jest też coś. Tam jakby kierunek Garczegorze, a tu kierunek Wejherowo. Wychodzę z tych krzaków i jedziemy dalej. Jestem w miejscowości Toliszczek. No ciekawe, gdzie ten przystanek był. Pojęcia nie mam też, jak zawsze. Nie znam tej linii kolejowej, nigdy nie miałem okazji nią podróżować. Idę instynktownie, to jest jakiś przystanek jakiejś komunikacji autobusowej. Może gdzieś tu. Ale tak bez wejścia. Też tak sobie pomyślałem, że tutaj powinno być jakieś wejście na ten peron. No dobra, wejdę już tak i na szago na ten nasyp i może coś stąd więcej zobaczę. A jednak jest krawędź peronowa. Dobra, mamy przystanek osobowy, jest krawędź, super. Także podejrzewam, że te Strzebielinko gdzieś tam w tych krzakach też może tam gdzieś istnieje. No trudno, na razie jedno mniej. No to liszczek tak tutaj wygląda w krzakach. Jeszcze rzut oka w Toliszczku.
jedziemy teraz w stronę Prusewa. Prusewo, następna stacja. Tu jest kierunek Garczegorze, kierunek Wejherowo. Jedziemy. Fajnie, szybko na razie idzie. Może się uda do tego Garczegorza dojechać. Udało mi się dotrzeć do Prusewa. Już mamy latarnię, drogę brukowaną. No i zaliczamy. Zaliczamy Prusewo. Tutaj, jak pamiętamy, tam wcześniej opowiadałem, to właśnie etapami powstawała ta linia kolejowa i między innymi jednym z etapów było Prusewo. O, i mam krawędź peronową. Jestem na peronie w Prusewie. Jest krawędź. Ja myślałem, że to będzie stacja, to jednak przystanek osobowy. Jest krawędź. I tyle. I parę latarni. Może tu była nawet jakaś ładownia. Ciekawe. Idziemy dalej. Kawałeczek. Tu widzimy widok w kierunku Wejherowa. A tutaj w stronę Garczegorza i w stronę peronu w Prusewie. Dzisiaj Prusewo. O! Jeszcze mamy słupek kilometrowy. Też nieczytelny, więc nie odczytam. I taki widok w Prusewie. Jeszcze fragmenty kamienia, utwardzonej drogi. Pozostałości po latarniach. No i krawędź peronowa. Następny przystanek Lublewo. No, udało mi się dotrzeć. Prawie bym przejechał. Wyjechałem w taką drogę z kocimi łbami. Zresztą chciałem jechać sobie dalej prosto, ale tak w lewo spojrzałem, a tu krawędź peronowa. No dobra, fajnie, że tak odsłonięte. Tam jest widok w stronę Garczegorza. Tutaj w stronę Wejherowa. No i zaliczamy. Zaliczamy. Dosyć szeroko, nie, wydawało mi się. Może, kto wie, może tu była jakaś mijanka. Znowu na jakąś rampę wyładowczą czy coś. A tu mamy fragmenty krawędzi peronowej. Przystanku osobowego Lublewo. Jeszcze widok z dołu, powiedzmy od toru. Nie czuję szyn, żeby tu jakieś szyny były. Ślady po podkładach są. No dobra, jedziemy dalej. Jestem już w Osowcu Lęborskim i tu mam problem. Nie mam gdzie zaparkować, bo tu wszystko jest zorane. Nie mam gdzie wjechać. Tu jest krawędź peronowa. Nie będę tu się zatrzymywał. Tak, żeby dojechał dalej, bo nie ma tu sensu, jest ruch, tu jest takie błoto, że ja bym nie wyjechał. Następna stacja Choczewo. Dotarłem do Choczewa. No, zobaczymy, co tu mi się uda zobaczyć. Raczej to będzie jakaś większa stacyjka już. Tu mamy wjazd na jakąś rampę. Tam wydaje mi się, że jest jakiś budynek dworcowy. Nie wiem, jak tu się przedostać na tory, bo tam jest teren zagospodarowany. A ja bym chciał tam się dostać. Na razie idę rampą. Widać rozwidlenie tutaj na tor przy rampie. Tam jeden, drugi, może trzeci. Tu jest trochę niżej. Spróbujemy wejść, zobaczyć troszeczkę bardziej szczegółowo. Tu jest tor przy rampie, tej mini rampa. Się rozchodzi, tam jest następny, dobra. I chyba jeszcze jeden. Słupy latarniowe.
Ale już takie bardziej stylowe, trochę starsze. No i równia stacyjna. Choczewo. A tam dalej tory. No tu sporo tych torów było. Spora stacja. O, tu i tu dalej jeszcze szyny są. Okej. Zwiedzamy. Ile się da. To już widzę wejście na peron. Znaczy wejście. Zaczyna się peron. O, bo wejście to nie, bo to jak torami to wejść się nie da. Jeden i drugi peron. Na pewno 2 perony. I tory takie towarowe. Czyli główne zasadnicze, główne dodatkowe. Tu mamy 2 peroniki. Jeden tutaj, na którym teraz już stoję, wyspowy. A ten tu chyba krawędziowy. Chyba tam toru nie było. Kto go wie. Idę tym wyspowym. Tu jakieś resztki wiatki mamy. Taka budka jakby od wagi kolejowej. Albo po prostu sobie coś leży. Mamy tablicę z nazwą, pięknie. Choczewo. Coś tu jeszcze przebija się. Słabo, bo słabo, ale coś widać. Choczewo. No super. Także dzisiaj stacja Choczewie tak wygląda. 2 peroniki. Ale żadnego budynku dworca nie ma. I kupę krzaków. Jak na razie kostkowo rządzi. Tam to jest naprawdę obiekt taki, że no wow, zrobiło na mnie wrażenie. A następny przystanek będzie Choczewko. Jeszcze troszeczkę spojrzymy. Tu jest widok w kierunku tak jakby Wejherowa. Tu mamy widok w stronę Garczegorza. Może te obiekty to były jakieś obiekty kolejowe. No nic, wchodzę z powrotem na rampę i jadę dalej. Kierunek Choczewko, o ile mi się uda znaleźć. Dotarłem do Choczewka. Przystanek osobowy w lesie. Nawet kamizela jest. Chyba przystanek osobowy w lesie, bo jeszcze krawędzi peronu nie widzę, ale podejrzewam, że to jest tu. Tylko nie wiem, z której strony się zastanawiam. Obstawiam, że to jest tu. O, zlokalizowałem szyny, dobra. To już jest coś, bo przez chwilę trochę zwątpiłem. Dobra, są szyny, jest główka szyny. Hej, gdzie ta krawędź peronowa mogła być? Tu jest jakaś droga. Tam jest na nasypie, to raczej gdzieś w tą stronę. Czyli idę torowiskiem. Ale wydaje mi się, że to będzie już tu. Dla mnie to będzie ten obszar tutaj. Tylko tu widać, że człowiek zadziałał, zrobił sobie jakąś przystań, parking na wywózkę drzewa czy coś z lasu. I tyle z tego zostało. Ale dla mnie to jest tutaj. To był przystanek osobowy Choczewko. No nic. Następny przystanek Kurowo. Tu jest widok w stronę Wejherowa oczywiście. I w stronę Garczegorza. I jedziemy dalej.
I tu widzimy widok w stronę Garczegorza i jestem w Kurowie. Tradycyjnie droga brukowana na przystanek. Zaraz za skrzyżowaniem w stronę Wejherowa jest krawędź peronowa. W polu, w lesie przystanek osobowy. I oto krawędź peronowa. Ale co ciekawe, to była mijanka. Myślałem, że to przystanek osobowy. No tu mamy 2 tory. O, proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem. Peron wyspowy. Chciałem się przedostać na drugą stronę, ale tu jest takie bagno, że nie idzie wejść. Więc zostanę tylko po tej jednej stronie. Ale nic tu więcej nie widać ciekawego. Wszystko zostało zlikwidowane. Żadnych pozostałości innych nie ma, ale to i tak dużo. Czyli to była stacja. Chyba następne będzie Przebędowo-Lęborskie, o ile dobrze pamiętam. Zaraz wszystko sprawdzę. Jestem już 1,5 kilometra dalej od Kurowa. Gdzieś tu chyba był przystanek osobowy Przebędowo-Lęborskie w lesie. Tylko nie wiem, w którą stronę. Tu już mamy widok w stronę Garczegorza. Tu jest w stronę Wejherowa, łuk w prawo. A tu prosta. I tutaj ta prosta bardziej. Ja będę się przechylał, że to było tu. Tu mógł być peron po prostu gruntowy. Czyli bez krawędzi peronowej. Wsiadało się z gruntu. Jest i bruk, kostka brukowa, kociołby. No wszystko na to wskazuje, że to było tu. To jest to miejsce przystanku osobowego. Przebędowo-Lęborskie. Raczej na pewno to było tu. Tam przy wjeździe właśnie z tej głównej drogi. Fajne, zaciszne miejsce w lasku. Tyle zostało z przystanku osobowego. Następny przystanek Zwartowo, chyba poprawnie wymawiam. Jedziemy dalej. Widok w stronę jeszcze raz Wejherowa i jeszcze raz w stronę Garczegorza. Znajduję się w Zwartowie. Tradycyjnie kamienie. No i chyba tu gdzieś jest peron. Albo tu. No jak tu kamienie, to idę w tą stronę. Może tu kiedyś był peron. Pozostałości po słupie teletechnicznym. Krawędzi peronu nie czuję. Nie widzę. No ale ja obstawiam, że to było w tym miejscu. Znowu zgadywanka. Jeszcze przeskoczę na drugą stronę drogi. Ale ja instynktownie mówię tu kamienie, droga kamienna, brukowana i no musi iść tu i po prostu może była krawędź, brak krawędzi peronowej, ale peron gruntowy tak zwany. Ale jeszcze zerknę na drugą stronę. Podmokły teren, po roztopach. Wody pełno, trzeba iść torami. Tu są tory, jakby coś. Tu są tory, tu jest szyna. Zdecydowanie tamten obszar. Tamten obszar to musiał być przystanek osobowy. No dobra, następne będzie Zwartówko. Pewnie podobne, coś podobnego. Jestem już w Zwartówku. Tu mamy widok w stronę Wejherowa. Ja obstawiam, że przystanek znajdował się tu w tym miejscu. Patrząc w stronę Garczegorza.
Znowu gruntówka prawdopodobnie. Nic tu nie widać innego. Mamy przejazd. No dobra, kierunek Gościęcino. Następna stacja Gościęcino. Może tam będzie więcej takich ciekawostek. Dotarłem do Gościęcina. Tutaj mamy widok w stronę Wejherowa. A tu w stronę Garczegorza. I już widzę krawędź peronową. O! Gościęcino. Się zachowała krawędź. Słupy polatarniowe. No i zarośla. I zarośla. Jedna krawędź. I tyle tutaj jest. Dobrze, że jest ta krawędź, bo przynajmniej już wiem, że to jest tu. Tawęcino, następna stacja albo przystanek. Tawęcino. Dotarłem do Tawęcina. Znowu instynktownie idziemy szukać. Obstawiam, że to jest gdzieś tu, w tym miejscu, że był przystanek osobowy. No i długo nie trzeba było się zastanawiać, jest krawędź peronowa. Świetnie. Mamy Tawęcino zaliczone. Tu są też i słupy latarniowe. Rampa. Ciekawe. Czyżby tu był drugi tor gdzieś? Trzeba zobaczyć. O, tu jest rampa. Tu mamy tor, krawędź peronową. Trochę mi to wygląda na rampę doczołową albo przy okazji do czegoś wybudowaną, ale nie chce mi się wierzyć tak przy okazji. Stąd też te latarnie tam dalej. To możliwe, że tu obok ten tor wchodził jakaś bocznica czy coś taka miniaturowa. Zaraz zobaczymy, czy coś tu widać. A, tu jakiś obiekt był. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno tu był przystanek osobowy. Ale to mogło też, wiadomo, przebudowy to były lata później powojenne, to mogło ulec zmianie wszystko. I to troszeczkę mogło się przekształcić. Tu widok mamy w stronę Wejherowa, a tu Garczegorze. Następny przystanek Karlikowo. Dotarłem do Karlikowa. Ciekawe, czy do odpowiedniego miejsca. Jak zawsze, czy to jest miejsce przystanku osobowego. Tu jest kierunek Garczegorze. O! Coś mi się przewidziało. Dobra, myślałem, że to krawędź peronu. A tu kierunek Wejherowo. Dla mnie to jest taka przestrzeń właśnie jakby na przystanek osobowy. Tu mógł być. Wszystko jest to możliwe. No i dobrze kombinuję. Jest krawędź peronowa. Mamy następną krawędź zaliczoną, ale dzisiaj dobrze mi idzie. Jest krawędź, jest przystanek osobowy. Widok w stronę Wejherowa. Ekstra. Wszystko wskazuje na to, że zdążę dzisiaj całe zaliczyć. Jedziemy dalej. Są jabłuszka, a ja udaję się w stronę Rekowa Lęborskiego w poszukiwaniu dalszej krawędzi peronowej. No dobra. Czas goni, 13, a ja zacząłem od 8. No to niezły czas.
Teraz tak się zastanawiam, ale to może być Rekowo Lęborskie. No, czyli tamto z tymi jabłuszkami to było Rekowo Lęborskie. Pomyłka. Wjeżdżamy do Karlikowa teraz, bo to wszystko jedno obok drugiego jest. Wszystko jest podobne, jedno obok drugiego. To teraz dotarłem do Karlikowa i tu ja już widzę taką ciekawostkę. O! Z 54 roku aż mi się z samochodu rzuciło. Huta Pokój S49. I tu był peron Karlikowo. Kierunek tutaj Wejherowo, w te krzaki. Tam jest Garczegorze. Krawędzi peronu nie mogę zlokalizować, ale to będzie gdzieś tu. To będzie gdzieś tu. Albo z tej strony. No nic. Następny przystanek, bo już Rekowo mam ominięte, to teraz Obliwice, Obliwice. No i niestety porażka. Nie znalazłem Obliwice. Także jadę teraz w stronę Janisłowice, czy jakoś tak to się nazywało. Także, no cóż, nie wszystko da się zrealizować. Na mapie nie szło tego rozczytać. Trochę pobłądziłem. No nic, na to nie poradzę. Nie udało mi się. Jeszcze trochę i zmierzam ku końcowi. Jeszcze jeden przystanek i Garczegorze. Także dotarłem na przystanek osobowy Janisławiec. Następna stacja będzie stacja węzłowa Garczegorze. Już wchodzę na peron. Tutaj ta góreczka to jest peron dawny. Bynajmniej przynajmniej rejon dawnego peronu przystanka osobowego. Tu zaraz mamy już linię kolejową 229 z Pruszcza Gdańskiego do Łeby, czyli Łeba-Lęborg, jak to się mówi tak fachowo. O, tu coś jeszcze widać. Kolejne fajne cechy. 1962 i Huta Pokój. O. Dobra. Tu mamy już peron. Wjedziemy jeszcze na stację Garczegorze, no bo to jest bardzo piękna stacja. Tu by się rozgałęział na dwa tory, może. Nie, droga samochodowa, dobra droga. Ok, wszystko w porządku. Droga. Już nawet mamy szyny rozkradzione. Tu jest górka po krawędzi peronowej. Tam dalej raczej ja tego nie widzę. Tu mamy drogę, o której mówiłem, co się zastanawiałem, że to drogi tor, ale nie, to jest droga. Droga samochodowa, wjazd na peron, na przystanek. I tutaj już nic więcej nie widać. Słupek kilometrowy został. Będziemy zobaczyć, czy coś się da zobaczyć. Podkładziki betonowe zostały na słupku kilometrowym. Coś tu widzimy, ale słabo. Nie ma co. Taki klimacik z mchem, te podkłady. No tak, tu jest kierunek Wejherowo, a tu mamy kierunek Garczegorze. No i następna stacja Garczegorze. Jedziemy. O, tutaj był przejazd i tu przez przejazd tor już zbliżał się do nasypu linii kolejowej 229 i tam łączył się na stacji w Garczegorzu, do której właśnie zmierzam. Dotarłem już na teren stacji Garczegorze. Tam od tamtego przejazdu przez około 2 km linia tak szła, można powiedzieć, dwutorowo, obok właśnie tej linii naszej 229 do Łeby. Ciekawe, coś tu jechało może.
Jesteśmy w lutym, a tu na tej linii kolejowej do Łeby odbywa się ruch oczywiście sezonowo. Tu mamy fragmencik, dosłownie fragmencik naszej linii kolejowej z Wejherowa. Tyle zostało szyn tutaj. No i tu na stacji Garczegorze właśnie tor wplatał się. No i kończył bieg. O. Zwiedzamy Garczegorze. Zwiedzamy Garczegorze, to już taki deser, bo Garczegorze wiadomo jak wyglądają. Zachowało się dość sporo urządzeń, ale ja szczerze powiem, poza sezonem nie byłem w takim zimowym, jesiennym klimacie, gdzie ta roślinność jest mniej bujna. Czas na eksplorację Garczegorza. O, na przykład tych naprężaczy w sezonie letnim nie widać, bo to zarośnięte są, a one tu tkwią dalej, elegancko. Aż takiego efektu już na mnie wow tutaj nie robi, chociaż jest tutaj naprawdę wow, bo tą stację znam, dość często odwiedzam, staram się jak najczęściej w wakacje połapać sobie pociągi sezonowe. No i ta linia tutaj właśnie Lęborg-Łeba ma swój urok ekstra też taki, że jest linią kolejową na stykach, czyli koła nam fajnie stukają i wszystko jeszcze jest tak jak być powinno w prawdziwej kolei. Sama stacja Garczegorze jest stacją węzłową o 3 kierunkach. Właśnie z kierunkiem do Łeby, do Wejherowa i do Lęborka. Albo była stacją węzłową, bo w zasadzie już kierunek wejherowski nie istnieje. Tu już spojrzymy, jest tor w kierunku Lęborka. Budynek stacyjny Garczegorze. Widok w stronę Łeby i Wejherowa. Mamy 3 perony. Peron przy budynku krawędziowy, peron wyspowy i tu jeszcze jedna pozostałość peronu wyspowego, tego wejherowskiego. Mimo wszystko jest tu taki dreszczyk jednak na tej stacji. Nie ma pociągów, jest tor w zasadzie no, linia nieczynna. Dopiero będzie czynna w sezonie wakacyjnym. Ma to coś. Tu już mamy kilometraż od Pruszcza Gdańskiego. O, i dochodzimy do semafora wyjazdowego w stronę Lęborka. W takim ładnym klimacie leśnym. Jak już mówiłem, tor na stykach. Styk klasyczny. Łupki środołówkowe. Linia jest utrzymywana w dobrym stanie. O ruchu lokalnym, ale tu wszystko gra jak należy. No cóż, to będę powoli kończył tą moją relację z eksploracji na raty. Także odcinkami to musiałem nagrać i w zasadzie w internet będzie wrzucone w 2 odcinkach, czyli pierwszy odcinek to jest ten z Wejherowa do Rybna i dalej do Żarnowca, a drugi odcinek to będzie właśnie ten dzisiejszy z Rybna tutaj do Garczegorza. A ja dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję tym, którzy dotrwali tradycyjnie do końca, którzy nie dotrwali tradycyjnie. Też dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia
film z komentarzem, bez komentarza, bez komentarzu, z napisami. Różnie to bywa, zależy. Teraz raczej się skupię na magistrali węglowej, więc będzie sporo raczej najazdów, pociągów różnych. Spodziewam się ruch towarowy, więc do zobaczenia w piątki. Trzymajcie się, cześć.